houses, step by step, little by little. That's the reason why you could see houses under construction, unfinished homes. People build houses step by step. When they run out of money, they stop it, just stop it. So they continue as soon as they get more money. How long does it take to build a house? Well, from 10 to 15 years. Wow. Yeah, but it depends how much money you have, how much money you save, but so there is not any transportation for the school. This is what I wanted to say. So, Oh, okay. yeah, and they also get 3 meals a day, 3 meals a day, and they're making minimum wage. They are getting free medical. What's minimum wage? So minimum wage in the country actually is like 100 Dominican pesos. 100 pesos is like $2. Wow. So we work, from 8 to 10 hours a day. So we are making basically like 320, 350 US dollars a month, monthly. And we pay income tax out of it, depending on the salary that you guys make, it could be from 10 to 30%, income tax. And also we pay sales tax out of it, like in any other country. Every time that we go to any market, we pay near to 20%. 20. Yeah, Wow. that's why people cannot survive out of their minimum wages, you know what I mean? But as they obtain, additional benefits besides their minimum wages, and also when you guys, decide to leave any gratification to the workers, they just keep it, they put it in their pockets, they take it home so they don't have to pay any tax out of it. Yeah. So what are the best paid jobs in Dominicana? So the best play, is it? Best paid jobs, The best, like highest salaries. Okay, well, it could be by the month. Yeah. Maybe $1,500. $1,500 could be a well-paid job. When we go down, they're gonna start jumping on your knee, on your shoulder. They're gonna love your flowers, guys, too. And it's good you guys to try. Stai tu care te stai see cheese? Cheers. Hey. Wish me, mama glede sam. Ne, Para my pan.
Eso. Now look at the camera. Look at Alex, me, the Alex. cheese. Alex, look at me. Bien, ese huevo quiere sal. Oh, pero me está llamando ahorita para trabajo, pero mentira, ponle el papá mío. Que dice, pero mira, yo todavía quiero salir contigo. Bueno, estamos en la misma. Mira vos. Nosotras en las rebajas. Mira esto. Así lo gustó. Monkeys, remember, sharing is caring. They don't like that phrase. Tak to wygląda mniej więcej. Tu bardzo dużo jest powywracanych drzew, bo tędy huragan przechodził i oni się dopiero zbierają po tym wszystkim, więc jest dość mocno narozpierdzielane. Ale jest elegancko, aczkolwiek bardzo duszno. Bo mogłem popróbować trochę kawki, zobaczyć proces jej tworzenia, tak samo kakao. I ich lokalnego napoju leczniczo-alkoholowego o nazwie Mama Juana. Bardzo ciekawa rzecz. I bardzo dobre. To jest jak taki nasz samogon, słodziutki, lekko czuć alkohol, coś jak rum czy wino. Niestety, no chciałbym go przywieźć, ale ja nie mam jak go przywieźć, bo nie sprzedają w takich buteleczkach jak 100 ml. A ja nie wejdę na samolot z czymś takim, skonfiskują mi. Ale jeszcze pomyślę, co z tym fantem zrobić. Może jeszcze skołuję coś. Idę na poszukiwania. Szedłem poza hotel, idę do okolicznej wioseczki.
Może znajdę tam kartę do telefonu, która by się naprawdę przydała, żeby mieć internet bardziej okoliczny. Bardzo przyjaźni ludzie. Aczkolwiek wiadomo, po mnie widać, że jestem turystą, tak? Więc z ich perspektywy muszą być mili, bo no mają nadzieję zarobek jakiś mieć. Nie wiadomo jakby było, jakbym był tutaj tubylcem, którego by już rozpoznawali na każdym kroku. Ale widzę, że mają troszeczkę tutaj różnych rzeczy. Po tej stronie są jakieś ciuchy i inne pierdoły. I myślę, że tam skoczę sobie. Przejdę, zobaczę co tam jest ciekawego. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, jefe. What's ¿Quieres un that? vistazo? I- Yes, I would like to have a look. You just look through. Good question. Do you sell phone cards? Phone card. Yeah, like to the phone card Come. to have internet and things like that. Oh, you've got nice things over there. Okay. Do you mind if I video? No problem. You take a video, no problem. Okay, thank you. What you looking for? A card? So, you know, phone, Yeah. SIM card, SIM card. so I can have internet. Oh, okay. SIM card. Okay. Yes. I have. 1 minute. And how much is it? 1 minute. Oh, you've got nice things over there. Thank you, sir. How many internet? I will need one. 1 day? Well, about 8-day internet. 8 day. Yeah. Okay. You want pesos or dollars? Better would be pesos, because Pesos Dominican. I've got in pesos. Internet, Facebook, YouTube, everything, no limit. Yes. Okay. Okay. So, I'm with my friend Max over there, and we're gonna try the Mama Wana, Dominican. which is typical Dominicana drink. It's made of only rum, a bit of red wine, I think, and about Honey. 12 herbs. White, honey, and warm. Yeah, Yeah. it's super tasty. And I had this it one? today a little bit. And this one 40% white, 40% honey, 20% warm. Mm-hmm. And this butter in the 15 eggs. Or more eggs is better. Right. It's super tasty, really, really good. To compare, in Poland, we've got things called nalewka, and they're very similar. Like you've got that little taste of alcohol, but also sweetness, and it's really good, worth testing. This is for you, Yep. this is for me. Thank you And very much. Dominican. Salud. Salud. It's good. Mama Wana. Mama Wana. Przejść się obok sklepów praktycznie nierealne. Normalnie non-stop cię wciągają do jakiegoś sklepu. Mówisz im, że nie masz hajsu, to i tak cię wciągają, że chodź chociaż zobaczysz, innym razem będziesz miał pieniądze, to zajdziesz. Próbuję się przejść tutejszą ulicą, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale naprawdę mi lokalni nie pozwalają. Ciężka sprawa. Ale mają fajne rzeczy, fajnych dużo przedmiotów takich ciekawszych. Hola! Dużo różnych fajnych pierdółek. Wiele z nich to są samoróbki. Tutaj posterunek policji. Dość mały.
Wiele z rzeczy, które mają, to są samoróbki, coś co oni sami albo rzeźbili w kamieniu, albo w innych rzeczach. Przynajmniej tak mówią. Ile w tym prawdy, to trudno powiedzieć. Aczkolwiek jeden z mężczyzn, który tam pracuje, zaproponował mi dość ciekawą figurkę i powiedział, że może na niej zrobić carving, czyli grawerunek. Napisać Punta Cana 2022, moje imię mojej narzeczonej, dzieci i co tam bym sobie chciał. Z czego wynika, że no, coś tam potrafi w tym dłubać, tak? Więc to nie jest chyba tak, że oni to kupują gdzieś gotowce. Ale tu ogólnie ludzie są bardzo... No to jest otwarty rynek. Ludzie są bardzo ogarnięci pod kątem wciskania ci rzeczy, handlu, w ogóle takich robótek ręcznych, jakiejś rzeźby, nie rzeźby. To nie jest raczej naród, który ma dwie lewe ręce. Oni prawdopodobnie ze wszystkim sobie sami jakoś potrafią poradzić. A tak... Nie wiem, czy widać, ale tu trochę zwalonych drzew jest po tym huraganie, co był. A był srogi ten huragan. Ludzie narzekają na niego. Hola. No. Na razie się zapuszczam dalej. No. Mam nadzieję, że było słychać cały ten mój wywód. Budynki też w takim nie najlepszym stanie tutaj. Okna powywalane jakby. Tam u góry bardziej widać, że okna jakieś powywalane, ramy i tak dalej. Prawdopodobnie to też są efekty pohuraganowe. Aczkolwiek, no nie wiem, niekoniecznie. Trudno mi jakoś ten kraj ocenić do końca, bo sam nie jestem pewny, czy po prostu to tak tutaj wygląda na co dzień, czy to jest stan pohuraganowy. Bo na przykład to nie jest fajne w ogóle. Śmieciowisko, że ho. Ale już mi jeden kierowca, który mnie wiózł na jedną z atrakcji, mówił, że u nich nie ma mandatów za śmiecenie, nikt tego nie pilnuje, więc niektórzy wypieprzają wszystkie rzeczy po prostu gdzieś do rowa i tak dalej. Raz na miesiąc czy raz na 2 miesiące ktoś tam próbuje to sprzątać. No i większość ludzi cywilnych podobno nie jest zadowolona z tego śmieciowiska, ale każdy orze jak może. Tutaj jakieś kurki, a może nawet koguty, nie wiem co to za ptaki niektóre, bo tam też jakiś dziwny siedzi. No. Takie tam, trzeba patrzeć pod nogi. Health and safety. Wyhandlowałem z nimi też kartę. Kupiłem sobie do telefonu, żeby mieć lokalny numer i internet. Na początku chcieli mi sprzedać za 3200 peso, co jest równowarte mniej więcej 20-40, no około 60 funtów brytyjskich, czyli bardzo przepłacone. No i po prostu powiedziałem mu, że to jest cena jak z kosmosu, że mnie taniej wychodzi na roamingu cisnąć niż kupować jego kartę. No i nie wiem, chyba się skapnął, że nie będzie mnie na pieniądze aż tak mógł wydymać jakby chciał. No i zaczął zbijać z ceny, że on mi za 2000 sprzeda, bo mnie lubi. Ja mu mówię, że nie, że ja ci mogę dać maksymalnie 1200 za to. No i jeszcze się tam potargował, że oj, no więcej, bo ja ci dam nielimitowany internet. Na ile dni potrzebujesz? Ja mówię, że na 8. No i mówię do niego 1200 i biorę. W innym wypadku nie ma opcji. No i ostatecznie się zgodził na 1200. Więc tak to wygląda lokalnie. To jest tak dość w pobliżu od mojego hotelu. Tak sobie ludzie żyją mniej więcej na tych uboczach i poboczach. Przede wszystkim co warto powiedzieć, to myślę, że przynajmniej jak na razie uważam, że jest bardzo bezpiecznie.
Nie ma jakichś dziwnych ludzi, nikt cię nie zaczepia w jakiś niegrzeczny czy głupi sposób, aczkolwiek widać, że jak wiedzą, że nie rozmawiasz po hiszpańsku, to między sobą lokalnie rozmawiają i taki trochę advantage, takie trochę, ojej, nie wiem jak to po polsku się nawet mówi, no, że chcą skorzystać z tego faktu, że ty nie rozumiesz języka i mogą coś między sobą powiedzieć lub dopowiedzieć, czego ty potencjalnie nie zrozumiesz, co nie? Więc jeżeli idzie o handel, to trzeba być ostrożnym i na pewno trzeba z nimi się grubo targować, zwłaszcza, że oni od razu ci krzyczą cenę jak z kosmosu, taką, że naprawdę to jest pożal się Boże. I musisz im po prostu powiedzieć, że to nie jest dobra cena. Hola! I musisz im powiedzieć, że ta cena jest z kosmosu i że nie ma opcji zbijać i to spokojnie, często nawet o 50%. Mi się powołał na przykład, że w hotelu mam drogo. Hola. Mi się powołał, że ja w hotelu mam bardzo drogo, a ja po prostu powiedziałem, że stary, ja w hotelu mam 2 razy taniej niż mi ty tutaj krzyczysz. Ja do ciebie przyszedłem, bo... Hola. Ja do ciebie przyszedłem, bo mi po prostu pewien kierowca powiedział, że hotele grube pieniądze robią, a lokalni ludzie no biedę klepią często, zwłaszcza teraz po huraganie. No i najzwyczajniej w świecie chciałem wesprzeć te lokalne community. Dlatego przyszedłem kupić coś poza hotelem, a nie w hotelu. Ale jeżeli jego ceny mają być 2 razy wyższe niż w hotelu, to jaki jest dla mnie sens przychodzić do niego? No i jak mu zaczniesz tak stawiać sytuację, to zaczynają zbijać z tych cen i to drastycznie zbijać. Dla przykładu chciałem zapytać o właśnie figurkę tą z grawerunkiem. Gość trochę znał angielski, polski, przywitał się do mnie, dzień dobry, cześć i tak dalej. Jak masz na imię itd. itp. I w pewnym momencie on mi z tą figurką, bo mnie zainteresowała, to mówi, że o, tą figurkę dla ciebie, bo z Polski jesteś, ja lubię Polaków, bla bla bla, wiecie, makaron na uszy. Taki makaron na uszy nabijanie. No i on mówi, że 4000 peso. No, ja już wiem, że 4000 peso to jest dobre, nie wiem, 80 funtów, może nawet więcej. I tak sobie myślę, no kto by za taką małą figurkę takie pieniądze dał, no trochę przegięte, co nie? No i do niego mówię, że chyba to nie jest cena dla Polaka, bo jeżeli ty mnie lubisz i taką cenę dajesz, to ja się boję wiedzieć, jaką dajesz dla tych, których nie lubisz. I tak zeszliśmy do 1500, czyli masz ponad 50%, no praktycznie 70 chyba procent, czy coś około niższej ceny, 75 może. Chyba źle procenty policzyłem. Upał uderzył w głowę. No ale mniej więcej daje do myślenia, nie? Nie można na ich pierwsze ceny się łapać, bo oni strasznie zawyżają ceny do takiego stopnia, że to jest szok. A z tego co wiem, dla nich to jest fortuna. A tam już dalej nic nie ma. Idę z powrotem, tylko drugą stroną. Przestroga dla przyszłych turystów, żeby się z nimi targować i nie dać sobie nic wcisnąć. I tym więcej razy im odmówisz i powiesz, że nie, dzięki, nie chcę, ja muszę iść, elo i w ogóle, tym bardziej ci jeszcze zejdą z ceny. Aż na ostrzu noża z nimi. Bo im bardzo zależy, żebyś coś jednak kupił, czy tam kupiła, nie? Dla nich to jest ważne, ja to rozumiem, wiesz. Tak jak mi powiedział tam facet, nie, że on ma też w domu dzieci do wyżywienia i on musi z czymś wrócić. Dla niego jest ważne, żeby coś jednak zarobić. Bo jak nie ma, no to dupa. Zwłaszcza teraz po huraganie, gdzie dużo osób podobno nie ma pracy. Co jest paradoksalne, bo po huraganie powinno być więcej pracy w związku z uprzątaniem tego, co się stało. Ale podobno tu jest ogromne bezrobocie, około 60% wynosi.
Czyli jak ktoś ma pracę, to jest właściwie przywilej dla kogoś. I mało tego, jeżeli ktoś nie ma pracy, to tutaj nie ma takiego systemu socjalnego, że tak powiem, że państwo ci da. Nie masz pracy, nie masz pieniędzy, nie masz nic. Liczysz na przyjaciół, rodzinę, znajomych, szemrane interesy albo coś takiego. Teraz na przykład mi sprzedawał ten facet w tym sklepie te kilka rzeczy, co się z nim targowałem, już na odchodne, na do widzenia. Wszedł w inne interesy, czyli zaczął mnie wypytywać o to samo, co dwóch typów na plaży. Czyli czy ja nie lubię sobie zapalić albo coś. Że jakbym chciał, to żebym przyszedł do niego, że on ma dostęp do marihuany i jakichś tam różnych innych pierdół. Czyli jak im się nie udaje sprzedać takiego normalnego towaru, no to często sięgają po ten towar taki bardziej z narkotycznego świata. Bo dużo ludzi przyjeżdża za granicę i szuka wrażeń do tego stopnia, żeby z chęcią spróbowali, czy to właśnie jakieś ayahuaski, czy grzyby halucynogenne, czy marihuana. Chociaż tutaj na razie z takich psychoaktywnych rzeczy to mi nikt nic nie wymieniał. Jedyne co mają to opiaty, takie jak marihuana, albo pobudzacze jak kokaina. Chyba jest pobudzaczem. Sam nie wiem. Ale gorąco jest. A ja gadam jak najęty. Także no może i trochę dużo gadam, ale jakąś relację trzeba zdać z obserwacji tego, co tu jest. Co się widzi, jak to działa, jak ludzie się zachowują. Ogólnie bardzo uprzejmi są. Na każdym kroku. Hola. Ogólnie to są bardzo uprzejmi, przyjaźnie nastawieni, wiecie. Nie jest tak, żeby oni byli jakoś negatywnie do ciebie, tego nie czuć w ogóle. Tylko tak jak mówiłem czasami, jak tam coś do siebie po hiszpańsku mówią, no w sumie nie wiesz o czym mówią, możesz się tylko domyślać, tak? I ludzie w takich sytuacjach czasami biorą sobie z tego jakieś korzyści, że mogą coś ze sobą wymienić zdanie, którego ty nie zrozumiesz. Ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę jest spoko. Ale personalnie to myślę, że to jest dla mnie kraj na wakacje. Chyba nie chciałbym w tym kraju mieszkać na stałe. Wydaje mi się, że to by było trochę męczące. Też taka ciekawostka, zauważyłem, że jest bardzo dużo azjatyckich samochodów. Tak się jeździ na pace, zgraja ludzi na aucie. Jest bardzo dużo tutaj samochodów azjatyckich, przeważają te Toyoty i Hondy. Widziałem też Suzuki trochę, kilka razy Kia się trafiła, o właśnie teraz jedzie taka starsza jakaś wersja Kii. Ale najwięcej to jest jednak Hondy i ojeju, no już mi z głowy wypadają rzeczy. Honda i Toyota? Tak, chyba Toyota. Już wymieniałem ją przed chwilą chyba, ale dobra. No, to takie są dominujące marki, przynajmniej w tej okolicy, gdzie ja jestem. Czyli jakieś takie tereny Punta Cana i tych okolicznych tutaj wioseczek. Dobra, mykam. Na razie. No, tak w ośrodku jest nocą mniej więcej. Tutaj jest scena często, tutaj ktoś występuje za dnia, na przykład różne śpiewki, tańce i tak dalej, żeby było na co popatrzeć. No i myślę, że dość fajnie wygląda. No, takiego jeszcze nie widziałem czegoś wcześniej. Nie jestem obieży światem, ale no tutaj słabo widać na zdjęciach, o dziwo trochę lepiej. Palmy i księżyc w jednym zestawieniu, to jest dość ciekawy widok. No.
Teraz idę do restauracji. Mam zamówioną restaurację na 19:30. Będzie meksykańska kuchnia. Jeszcze trochę nie wiem, gdzie jest ta restauracja, więc będę szukał w ciemno. Nie wziąłem ze sobą łapki, więc nie wiem, czy dobrze widać, jak nagrywam. Moja jedyna łapka to ta prawdziwa, czyli moja ręka. I jeśli dobrze pamiętam... No nie, tutaj każą iść. Chyba w tą stronę muszę iść dalej. W butach na plażę. A kto mi zabroni? Sprawdzam, jak jest nad oceanem nocą. Jak widać, w buciorach, nie w klapeczkach. I może tak nawet wygodniej, bo te Japonki to mi pokaleczyły nogi. O, słyszę, że ktoś tu jest. Nawet chyba ktoś pływa. Co? No niestety na aparacie, z tego co widzę, to niewiele widać, troszkę fale. Szedłem trochę wychodzić rybę, którą jadłem. Miałem zarezerwowaną restaurację na 19:30. Była meksykańska kuchnia. Niestety większość jedzenia była mięsna, a ja z mięsa, które nawet nie klasyfikuje się jako mięso, to jem tylko rybę. Więc summa summarum wziąłem sobie rybę. Ale taka dobra była. Dawno takiej smacznej ryby nie jadłem. Ale mam teraz tak pełny brzuch, że muszę to rozchodzić, zanim wrócę do pokoju. Chyba będę z bólem wracał z powrotem do pochmurnej Anglii. O, jakaś motorówka. Ale to chyba jakiś okaz pokazowy, bo tam widzę, że kable jakby porozrywane. Ten panel nie jest uzupełniony niczym. No. Dobra, uderzam z powrotem. Także dobranoc.